Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na sernik królewski. Zaczniemy od przygotowania ciasta. 3 szklanki mąki przesianej, pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 zimne masło. Można sobie pokroić na mniejsze kawałki. Łatwiej po prostu będzie nam wyrobić ciasto. Ja za pomocą takiej siekaczki sobie zrobię, ale można normalnie ręką tak samo. Wszystko razem. I teraz dodajemy tak: 3 łyżki kakao, pół szklanki cukru, 1 jajko, 2 żółtka. Tutaj dajemy zimne jajka, a 2 białka z tych żółtek będziemy potrzebować do sera. I do tego wszystkiego śmietana 18%, gęsta, 2 łyżki, takie duże łyżki. Wszystko razem łączymy. Ciasto wyrobione. Kroimy na 2 w miarę równe części. Wkładamy do woreczka i ciasto do lodówki na 2 godzinki do schłodzenia dajemy, albo do zamrażarki na pół godzinki. To jak już tam Państwo co. Moje ciasto było w zamrażarce pół godzinki. Teraz wyjęłam obydwie połówki. Jedną włożyłam do lodówki, a drugą musimy po prostu wyłożyć do formy. Ono było pół godzinki, ale wcale nie jest zamarznięte, ono tylko się fajnie schłodziło. I ja proponuję Państwu tak sobie troszeczkę, nawet można na blacie, troszeczkę mąki, żeby się nam nie kleiło, troszeczkę tak sobie, żeby nam było wygodnie później wyłożyć blachę. Blaszka wyłożona papierem, rozmiar 24×35. No, ciasto rozłożone, wcale nie trzeba wałkować, bo ono jest na tyle miękkie, że spokojnie poradzimy sobie, jak będziemy po prostu tak robić. I teraz, kochani, nakłuwamy widelcem i będziemy ciasto podpiekać 15 minut w 180 stopniach. Po prostu będziemy wtedy mieć pewność 100%, że ciasto będzie fajnie dopieczone pod serem. Półeczka druga od dołu, grzanie góra-dół. Ustawiam 15 minut. Delikatnie, żeby się tylko podpiekło. Ciasto podpieczone. Teraz ciasto musimy troszeczkę ostudzić i będziemy zabierać się za ser. I teraz, kochani, zajmiemy się serem. Masełko najlepiej w temperaturze pokojowej. Pół kosteczki sobie dajemy. Do tego od razu szklankę cukru, 5 żółtek i wszystko miksujemy. Ja sobie pozbieram ze ścianek miski i jeszcze chwileczkę. Teraz do tego wszystkiego dajemy ser. Ja mam ser z Włoszczowa, bo do tego sernika, kochani, polecam użyć sobie dobrej jakości sera. Może to być ser biały w kostkach, to musi być przemielony 3-krotnie. A jeżeli Państwo wybiorą z wiaderka, to musi być takiej lepszej jakości. No ja teraz mam z Włoszczowa, uważam, że ten ser świetnie się tutaj sprawdzi do tego sernika właśnie. On jest taki gęsty i naprawdę fajny. Do tego sobie dam od razu aromat naturalny waniliowy. I od razu sobie przesieję 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko mieszamy do połączenia. Ser wymieszany. Na razie to zostawiamy wszystko tak jak jest, bo tu będziemy później pianę dodawać. I teraz tak, kochani. 5 białek plus 2 białka z tych żółtek z ciasta. Dajemy troszeczkę, szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Wszystkie białka naraz dajemy sobie do miski. I dosłownie przez chwilkę na wolnych obrotach, tak żeby się tylko ta piana z tym serkiem fajnie połączyła, czyli na takich wolniutkich obrotach. Jeszcze łopateczką sobie zamieszamy, żeby tam wszystko było fajnie połączone z tym serkiem. Jeżeli ktoś lubi rodzynki, może sobie dołożyć. Na ciasto wykładamy sobie ser. Wyrównujemy równiutko. I teraz będziemy ścierać ciemne ciasto. Ja sobie jednak włożyłam do zamrażarki z powrotem to ciasto. I ono wcale nie zamarzło. Jest takie troszeczkę delikatnie tylko z wierzchu. Będzie się nam lepiej ścierało na tarce.
Na tych grubych oczkach sobie ścieramy. Także proponuję Państwu trzymać to ciasto jednak w zamrażarce, bo ono się zdecydowanie lepiej ściera później na tarce niż takie z lodówki, a wcale nie jest zamarznięte. I wykładamy po całości to ciasto starte. Nie dociskamy, tylko tak po prostu po górze posypujemy. I ciasto wkładamy do piekarnika. Druga półeczka od dołu, 180 stopni na około 45 minut. Kochani, ja sobie dołożyłam jeszcze 5 minut, czyli piekło mi się ciasto 50 minut. Teraz robimy coś takiego. Wyłączamy wszystko, uchylamy piekarnik, wkładamy łyżkę i zostawiamy na około godzinkę. Ciasto w międzyczasie będzie stygło i troszeczkę nam opadnie minimalnie. No i później sobie go wyciągniemy po godzince, już do całkowitego wystudzenia. Ukroimy nasz sernik zimny. Bardzo kruchutki jest. Pierwszego dnia jest bardzo kruchutki. O, tak wygląda w środku. Tak wygląda, kochani, sernik. Powiem Państwu, że wyszedł bardzo fajnie i bardzo fajne połączenie jest ciasta kakaowego z serem. To jest świetny duet. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Życzę udanego serniczka. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia.